Temat prasy, jakże szeroki, z jednej strony lakoniczny, prosty, ale z drugiej strony skomplikowany. Dokładnie tak jak mówisz, Michale. Z nami dzisiaj No, V6 750 z McHale'a. irlandzki producent. Pras zna się na temacie, wiadomo w Irlandii deszcze, nie deszcze, więc pokosy duże. Ogromna masa zielonych materiałów do zbioru, to i też maszyny mają co robić w trudnych warunkach. Też te warunki terenowe są różne. Zatem zobaczymy, jakie zastosowano tutaj rozwiązania. To co, tak patrząc na sam początek maszyny. Może trochę oczyśćmy, bo Oczyść, żeby było- jesteśmy właśnie w trakcie. Tak, dokładnie. Na mnie poleci pewnie. Warunki polowe, nie na placu, nie teoria, a praktyka, Janek. Zaczynając od początku. Podbieracz krzywkowy, 5 rzędów palcy, tutaj, które widzimy. Dzięki temu można było zmniejszyć prędkość obrotową tego podbieracza, przez to on jest cichszy, wygodniej się pracuje po prostu. Mniej eksploatacji. Czyli mnóstwo atutów z tego tytułu, że podbieracz mamy na systemie krzywkowym. Tak. Ok. Więcej ilość rzędów palcy, bo mówiłeś, że aż 5 rzędów tutaj mamy. Tak. To tak naprawdę raz, że ta masa jest spokojniej podawana, delikatniej, a tym samym można rzec, jest taki plus, że jednostkowe zużycie eksploatacyjne samych palców jest też mniejsze, bo jest ich więcej najzwyczajniej. Nie tylko palców, ale też ślizgów na krzywce, Okej. które wiadomo, pamiętajcie, trzeba raz na jakiś czas, czyli mniej więcej raz do roku zajrzeć, zobaczyć, Jaki jest ich stan? być może je wymienić, bo to może nas ustrzec przed dalszymi jakimiś awariami. Dalej idąc, albo do przodu idąc, rolka. Rolka dociskowa tak zwana. Tu żeśmy mieli poza kadrem takie rozważania, jaką ona de facto pełni główną funkcję. Dla mnie jeżeli patrząc na rolkę i cały ten element z deflektorem delikatnym, pełni to funkcję przede wszystkim pilnowania, żeby masa nam nie wypadała do przodu. Okay. Drugorzędną funkcją jest to, że jeżeli mamy ale taki naprawdę bardzo wysoki pokos, Sowity, soczysty, duży, to w tym momencie coś nam ten pokos rozgładzi, bo przy takim pokosie jak jest tutaj, no to ona ma się tylko tą masą pokosu obkręcać i w tym momencie, jeżeli cokolwiek nam wypada tutaj, to automatycznie przez te elementy jest podbijane dalej na podbieracz. I oczywiście odbija się od deflektora i leci na podbieracz. Czyli nie da się ukryć, reasumując, że rolka pełniąc funkcję dociskową podwyższa nam zdecydowanie wydajność zbioru masy. Tak, najlepiej to ująłeś, bo dzięki temu na przykład możemy do takiej prasy zapiąć sobie ciągnik, nie tak jak tutaj, do czego wrócimy zaraz 90-konny, tylko na przykład 180-konny i prasować, krzywdy nie zrobimy prasować ani podbieraczowi, ani prasie. Na prostej łące z zawrotnymi prędkościami. Okej, mamy podbieracz, mamy dalej co tam? Rotor. Rotor z systemem docinania. Tak jest. Tutaj w przypadku tej prasy V6 750 mamy rotor z 15 nożami. Co ciekawe, noże są na zabezpieczeniu hydraulicznym. Cała jakby listwa jest na hydraulice. Czyli to jest też taki jakby patent, rozwiązanie tu McHale'a, bo to różni producenci stosują. Tak, no inaczej przeważnie jest sprężyna. Tak, sprężyna i wtedy mamy tak zwane indywidualne zabezpieczenie. Tak, a tutaj jest cała lista zabezpieczona hydraulicznie, z akumulatorem hydraulicznym. Jeżeli wpada nam ciało obce, ona się cofa i od razu dosłownie ułamki sekund wraca z powrotem na swoją pozycję. Pytanie takie, czy my możemy tą prasą pracować bez użycia noży, a z użyciem samego, wiadomo, rotoru, no bo tego się nie da. Tego elementu nie usuniemy, ale jeżeli na przykład pracujemy w słomie, bo wiadomo, zmienna komora, kiszonka, słoma, wszystko, no to w tym momencie jest coś takiego jak ślepe noże. W tym momencie zaślepiamy sobie te miejsca tych 15, można je zaraz zobaczymy, pokazać. Czy mnie tu nie pisujesz, czy coś takiego, bo to powinno być I jeszcze dolne zabezpieczenie ręką i musisz mieć trzecią rękę, żeby podnieść to do góry. O, wziąłeś. Dobrze, że ja Cię tu mam. Dobrze. Rozumiem, że tutaj mamy te ślepe noże. Przede wszystkim oszczędzamy. I je, rozumiem, montujemy w miejsce noży głównych, czy jak to wygląda? Nie? Tak. Dokładnie. Wyciągamy, tak jak jest prasa otwarta, jest zabezpieczona, to też jest ważne, pamiętajcie, przy otwartej prasie zabezpieczamy ją. To może od razu podejdziemy do tyłu, jak już jesteśmy tutaj kawałek. W tym momencie widać
noże. Mhm. Trzeba by było z boku zluzować belkę nożową, żeby noże wyszły z zaczepów i można je dosłownie ręką wyciągnąć Okej. i włożyć Te ślepe noże, nie? ślepy nóż i w tym momencie oszczędzamy i czubek noża, bo wiadomo jak się chowa, to nie zawsze chowa się cały nóż idealnie, tylko zostaje tam z centymetr tego, więc oszczędzamy ten nóż i zarówno oszczędzamy sobie pracy potem po zbiorze słomy. Nie musimy martwić się, żeby odetkać kanaliki nożowe, żeby wypiąć noże. Chociaż w przypadku zabezpieczenia hydraulicznego, to też jest fajnie, można spróbować go siłowo trochę odpiąć, ale no, z rozwagą, żeby... Będziemy jeszcze do tych tematów wracać, ale cały czas korci mnie zadać pytanie. Prasa stałokomorowa, zmiennokomorowa, a jak zmiennokomorowa, to na ilu pasach? Jakbyśmy to mogli w skrócie rozszyfrować? Co, gdzie, do czego, co z czym, co jest lepsze? A więc tak, przyjęło się od zawsze, że prasa stałokomorowa jest dla krowiarzy, dla tych, którzy mają hodowlę. Czyli co zbieramy? Masę zieloną na sianokiszonkę. Na sianokiszonkę i w tym momencie przez system jakby zgniotu, że dopiero na samym końcu buduje się ciśnienie w prasie stałokomorowej, mamy lepszą jakość zakiszania. Ten proces zakiszania jest bardziej właściwy, balota. optymalny. No, minusem jest to, że możemy robić w prasie stałokomorowej ze względu na stałą komorę stałą wielkość Beli. balota. Czyli te powiedzmy 1,20 m, 1,25 m w zależności od konstrukcji. Dokładnie. W przypadku pasy, tak jak tutaj mamy prasy pasowej zmiennokomorowej, no to mamy możliwość tworzenia bel zarówno od, można powiedzieć, minimalnej, czyli 90, tam w niektórych prasach nawet od 55 do bel 167, A a nawet- nawet przy większym modelu V8 950 można tworzyć do 180 tam Czyli paru. to już są ogromne bele Tak. o dużej średnicy i o dużej słomy. masie własnej, dużej masie własnej samej beli, nie? Dlatego używamy ich do słomy. Słoma ma niższą masę No właśnie, niż, nie? niż zielonka. No właśnie, bo tutaj kwestia tego typu, że tak jak wspominałeś, prasy stałokomorowe zdecydowanie z przeznaczeniem na zbiór masy zielonej, z przeznaczeniem na siano kiszonki, no bo ten proces zgniotu w rdzeniu mamy inny, po zewnątrz mamy inny i to gdzieś tam powoduje optymalizację tego procesu zakiszania zaś, nie? Natomiast właśnie, czy w dobie dzisiejszej technologii, nowoczesnych pras zmiennokomorowych możemy wyłuskać jakby wirtualnie z prasy zmiennokomorowej prasę stałokomorową, bo gdzieś tam żeśmy na ten temat rozmawiali, że Można, nie będzie to 100%, aczkolwiek w przypadku na przykład McHale'a możemy ustawić gęstość rdzenia, wielkość tego rdzenia, co już daje nam imitację jakby tego, że robimy luźny rdzeń, nie zbijamy tego środka, robimy 90 na przykład albo setkę w rdzeniu i dopiero potem zaczyna się proces dobijania. I w tym momencie mamy efekt tak naprawdę prasy stałokomorowej. upodabniamy się do prasy stałokomorowej, jeżeli oczywiście robimy balot 125, 120-125 cm. I co? Dziękujemy wszystkim. Dokładnie tak. Trzymajcie się. Cześć.